Dwa parki narodowe na jednym ujęciu. Po prawej jest Langsua, a po lewej w oddali właśnie Jotunheimen, cały w śniegu. I teraz już jestem 100% pewna, że podjęłam dobrą decyzję, obchodząc to, i rodzina nie dostaje zawału, martwiąc się, czy ja to przeżyję. Tu jest okej. Szlak jest bardzo bagnisty i mało uczęszczany, pewnie właśnie dlatego, że jest bardzo bagnisty, ale też dlatego, że bliżej Parku Narodowego można podjechać samochodem. Tam w dole są różne drogi i ludzie pewnie podjeżdżają, i tam też pod chatkę samą można podjechać. No a mnie wczoraj zostało 9,5 km i nie wyrobiłam się. No po prostu się nie wyrobiłam, ale biwak był ok, nawet ładny. Niezbyt wietrzny, bo za takimi choinkami ostatnimi, które są tutaj najwytrwalsze i w tych wietrznych i zimnych okolicznościach jeszcze rosną. No, to lecę dalej. Nie było szans, żebym doszła tu wczoraj. Ugrzęzłabym totalnie w bagnie. Szlak był prawie nieistniejący. Jakaś marna ścieżka się pojawiała, potem znikała. No nic dziwnego, bo wszyscy właśnie przyjeżdżają tu autami. Gdybym tu doszła, nie byłabym sama, było parę osób z dzieciakami. Właśnie przyjechali autem, idą do następnej chatki. Bardzo mili ludzie i Trail Magic trafiła się na szlaku. Jak usłyszeli, że robię Norge po Langs, to dali mi 2 słodkie bułki. Jedna jest już w moim żołądku, a jedna idzie dalej na następny posiłek. Więc miło. A wieje, ale jest ładna pogoda. Myślę, że dam radę dojść do następnej chatki. Jeszcze ma być po drodze taka stara pasterska też opcjonalnie, ale trochę za mały dystans do tej, którą planowałam. Mam teraz 20, czyli by było 30, chyba 29 albo 29,5. No, więc tak, najadłam się, idę dalej.
Dziś nie jestem w chatce sama, to właściwie prawie pierwszy raz. Tyle ludzi jest, 3 Francuzów i 5 osób z Holandii. I jeszcze jest strażniczka, która tu pilnuje porządku. No więc duży ruch, dziś silny wiatr i w ogóle specjalnie niosłam te jajka, żeby je usmażyć na gazie i na patelni w chatce, więc plan wykonany. Kolacja była świetna. Do tych 2 jajek dołożyłam sobie jeszcze 3 ostatecznie, a teraz jeszcze robię sobie drugą herbatę, a potem kładę się spać. Mam nadzieję, że Francuzi nie będą chrapali. Langsua już za mną, zeszłam w dolinę trochę cieplej i w ogóle nie ma wiatru, hura, hura. A teraz zaczęłam nowe podejście na Ruten. Jestem na granicy występowania sosen, to jest ostatnia sosna, potem już są brzuski, potem brzuski znikną i będzie znowu goło. I tu przy tej ostatniej pięknej sośnie wychodzi 800 km. Dziś przeszłam już 20. Spałam na 780, no i fajnie zrobić znak z szyszek znowu. Troszkę się zwichrował. Na PCT było dużo znaków z szyszek, a tak to raczej rzadko się trafia. Przeważnie kamienie albo patyki, więc fajnie. Mam 5 km na ten Ruten, ale ostre podejście. Ale myślę, że jakoś będzie. Szlak chyba jest wydeptany, bo parę osób schodziło przy sobocie z wycieczki, więc pewnie ludzie tam chodzą często. Wypłaszczyło się pod szczytem, ale jest zimno. Pierwszy raz jestem na 1500 i jest zimno. Z góry wszyscy schodzili w czapkach i rękawiczkach. Ja będę robić to samo. Bluza natychmiast. I zaraz czapka i rękawiczki też. A w Polsce są upały, jest 30 stopni. Ale zawsze jak robi mi się tutaj zimno, to sobie przypominam Chorwację z zeszłego roku, jak było plus 45. Już mi nie jest zimno, bo pamiętam, jak mi strasznie było gorąco i jak myślałam o tym, że za rok może będę w Norwegii i będzie chłodno. O tak. Pozdrowienia dla Kwarka. O, jak cieplutko. O, jak miło. Kulminacja tego wzniesienia jest tam prowadzi taka krótka dojściowa ścieżka, ale wystarczy mi ten widok tutaj. Jest wystarczająco dobry.
ale tylko w tych najwyższych partiach. Ale się fajnie trafiło. Jest stara chatka pasterska, w której można nocować, to za darmo. Jest na mapie CZ, a ja nie zauważyłam tego kompletnie i teraz niespodzianka, 18:30, już pora właściwie powoli myśleć o noclegu i takie wspaniałe mieszkanie. Także super. Warunki nie są jakieś rewelacyjne, jest w środku brudno i nie ma pryczy do spania, ale to nie jest jakiś specjalny problem. Fenomenalna miejscówka. Tak się cieszę, że się trafiła ta chatka. Nie ma żadnych chętnych, żeby w niej spać poza mną. Właśnie dlatego, że standard jest niespecjalny. Pozamiatałam podłogę, usunęłam chyba kurz z ostatnich 20 lat. Pełno paprochów, resztki, które jaskółki pozrzucały, budując tu gniazdo, bo ludzie nie zamykali drzwi, a pisklęta już się dawno wyległy. Gniazdo jest oczywiście puste. Zakleiłam z taśmą szparę w oknie i już tak nie wieje, bo wiało na przestrzał. W tamtym oknie właśnie szyba opadła i wiatr leciał do środka. Tutaj nie ma jednej szybki. Jest taki plastik, którym naprawiali okno, ale właśnie jedno wyleciało, więc ja tu jeszcze włożyłam siatkę po drewnie. No i jest lepiej. I było drewno właśnie, więc rozpaliłam w piecu, zrobiło się ciepło, przyjemnie, jestem bez kurtki. Ale pewnie do rana zrobi się lodowato, bo już się robi chłodno, jak w piecu wygasło. No bo są różne szpary przez komin, tu w drzwiach jest, w ścianie jest dziura, no. Czasy świetności tej chatki minęły dosyć dawno, ale kiedyś odwiedził ją król Hakon VII i był tu na nartach i miał tutaj przerwę i to jest takie słynne miejsce, się dowiedziałam. Fajne miejsce w ogóle na narty, te okolice i Langsua i tutaj jest dużo chatek, teren jest taki w miarę łagodny, no może nie akurat Ruten, ale generalnie jest dość łagodnie i naprawdę jak szukacie jakiegoś fajnego miejsca na narty, które nie byłoby jakieś bardzo strome i trudne, to te okolice są spoko. I mam też śliczny widok, widzę jak w oddali przesuwają się deszczowe chmury, od czasu do czasu tęcza się pojawia, a tu w ogóle nie pada. Wszystkie te chmury idą na rondane. Oczywiście ja teraz też idę na rondane, ale no mam nadzieję, że ten deszcz przejdzie. Zanim tam dojdę, to jeszcze zajmie mi no 1,5 dnia pewnie.
Można tak liczyć. Nie wiem odkąd tam liczą, że się rondane zaczyna. Jutro jest niedziela, sklepy są zamknięte, więc właśnie nie śpieszę się i tu osiadłam i będę biwakować przed Kwam, mam nadzieję, tak żeby rano w poniedziałek być w sklepie. No, myję ząbki, kładę się na podłodze, która jest wyszorowana, ale nadal obrzydliwie brudna. Ja mam tylko tą wąską folijkę polikrają, ale w gorszych miejscach spałam. To jest naprawdę super, bardzo przyjemnie mi tutaj się siedzi. Na północy będzie inaczej, ale tu na południu górki, cywilizacja, górki, cywilizacja. Mam właśnie takie poczucie, że jestem na długim dystansie, że jestem hikerem, jak to bywa zazwyczaj, kiedy się idzie przez miasto, bo nikt normalny nie chodzi między Wiltemą a Szparem i Jyskiem, tylko hikerzy, bo nie mamy innego wyjścia, bo musimy pokonać wszystko, co jest po drodze między punktem A a punktem B. No i dziś jest niedziela i wszystko jest niestety pozamykane właśnie. Żaden sklep nie jest otwarty, więc zmuszona jestem zabiwakować przed następną miejscowością, tak żeby sklepy być jutro. Tylko Burger King był otwarty, ale nawet nie sprawdzam, w jakiej cenie mają te burgery. Mam jeszcze jedzenie, spokojnie. A to jest Winstra, miasteczko Winstra. Zaraz będę przechodzić przez most na rzece. Na razie była droga szybkiego ruchu Trondheim-Oslo. No i tak, motocykliści, kampery, to co zwykle. Zobaczcie, jaka zielona, jaka mętna. Toczy wodę z topniejących lodowców na tego tak wygląda, jest ogromna. Dobrze, że nie muszę przez nią przechodzić, mam taki piękny most. Mam trochę wyrzuty, bo tak wcześnie, ale znalazłam już biwak. Jest 18, ja już mam miejscówkę. Tak wygląda, jest moim zdaniem świetna. I to jest bardzo istotny czynnik decydujący o tym, że tak wcześnie, bo po prostu potem nie ma gdzie biwakować. Ta dolina jest bardzo ruchliwa, tu są 3 drogi, wszędzie farmy i albo jakieś chaszcze takie liściaste i do pasa jakieś trawy rosną beznadziejne. Albo po prostu w ogóle nie ma gdzie, więc tak, mam jeszcze jakieś 5 chyba kilometrów do Kwam i tu muszę zostać i zostaję, bo jest zresztą ślicznie. Jestem nad tą wielką, piękną rzeką. Tam jest taka skarpa kamienista, terasa, jestem właśnie na terasie. Może będzie tu trochę bardziej sucho, mam nadzieję, jest las, mam modrzewie i brzozy nad sobą, więc może nie będzie tak źle. I jest tu piękny taki rowerowo-pieszy stary most drewniany. No i linia kolejowa, właśnie nadjeżdża pociąg. Tym razem z Trondheim jedzie do Oslo, bo jechał już jeden z Oslo do Trondheim w odwrotną stronę. A ja kiedyś tym pociągiem jechałam, ale z Trondheim do czegoś na zapomniałam, a potem wracałam z Otty, więc jeszcze parę kilometrów w tamtą stronę, tu nigdy nie byłam. O, poczekamy na ten pociąg, będzie jechał, będzie fajny.
fajny, tylko czemu pusty? Tylko 2 kontenery, co za nędza i takie marnotrawienie energii. No, tak, będą mi tu pewnie jeździły nocą, ale no, zatyczki muszą załatwić sprawę. Ładnie się udało rozbić, jest piaseczek tutaj w tej terasie, więc pięknie i ten meszek będzie płasko. Mój problem jedyny tutaj jest taki, że nie mam wody niestety czystej. No tyle mam. Chciałam nabrać w jednym z domów, ale niestety nie ma tam żadnych samochodów. Ten tutaj, co jest najbliżej, to w ogóle jest za płotem, to nie ma co tam włazić, a tam w tym drugim no wystrzyżony trawnik, ale nie widać, żeby ktoś tam był. Więc myślę, że wezmę z tej rzeki. To jest wielka rzeka po drodze miejscowości, ale z drugiej strony jest to wielka rzeka, więc może to, co tam jest rozcieńczone. Te osady lodowcowe to też tak nie za apetycznie, no ale przegotuję. Po prostu wezmę i porządnie zagotuję tą wodę, a rano będę w mieście. To, co łaziło po moim namiocie, to był szerszeń. Całą noc siedział mi w przedsionku. Rano był nadal, ale potem zaczął jeść sól i z tego namiotu. Dlatego chyba tam właśnie był, bo zlizywał sól. Ale w końcu poleciał. Poszłam umyć zęby, wracam, szerszenia nie ma. Hurra! No jestem w sklepie, w Kwam. Znaczy już byłam w sklepie, teraz już jestem przed sklepem i szykuję się do śniadania. Tu jest cały mój koszyk. Pożyczyłam sobie koszyk. Mam bardzo dużo jedzenia, bo mam bardzo fajny plan na dziś. Mam jakieś ponad 30, od Zbiwaku 35,5 kilometrów do schroniska Rondwasbu. No i tam zamierzam się właśnie wtaszczyć i tam jest kuchnia i będę mogła sobie ugotować porządną kolację. Mam indyka w takich małych skrawkach, jakieś warzywa, no i to wszystko usmażyć i taki jest plan. Jajka też są, no bo jestem strasznie głodna i hiker hunger już chwyta i schudłam i myślę o jedzeniu i muszę się najeść. Teraz śniadanie.